Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne, koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest karta rydwanu. Być może szykuje się podróż, wyjazd. Co do Was przychodzi, coś się pojawia. A pojawia się paź buław, który jest pełen chęci, ochoty, motywacji. Bardzo dobrze. Też mogą być informacje a propos wyjazdu. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei czwórka mieczy. Ona jest związana z odpoczynkiem, ale też wydaje mi się, że może chodzić o to, że ktoś dostanie informację a propos sanatorium, turnusu rehabilitacyjnego lub odpowiedź na temat jakiejś wycieczki. Jak Wy się przedstawiacie? Wy pokazujecie się jako 7 monet i wydaje mi się, że jest to czas zbierania plonów, ale to jeszcze o tym powiem zaraz. Rada dla Was. W Radzie jest z kolei karta siły i mocy. Kuć żelazo póki gorące. Starać się o coś i nie odpuszczać. Iść za ciosem. Dążyć do celu. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać karty umiarkowania, a z przełożenia, tutaj już królowa kielichów chciała się pokazać, ale nie, jest to karta koła fortuny. I powiem Wam tak, ciekawy rozkład, dużo wielkich arkan, przede wszystkim większość, bo 4 karty na 7 to wielkie arkana, więc może to być istotny dla Was tydzień lub w ogóle czas. Sprawdzajcie czytania miesięczne. Tutaj jest koło fortuny, umiarkowanie, karta siły i rydwanu. I teraz tak. Z przełożenia koło fortuny mówi o łucie szczęścia i o tym, że fortuna kołem się toczy. Jeśli ostatnio było kiepsko, powoli, i nie było za dużo energii do działania, to tutaj najprawdopodobniej sinusoida idzie w górę. Natomiast oczywiście też polecam grać w gry losowe, bo może niewielkie, ale jakieś małe sumy są do wygrania dla części z Was. Jeśli chodzi o koło fortuny, to wydaje mi się, że trafi Wam się coś zupełnie nieoczekiwanie i Wy tutaj rozważacie, czy się tego podjąć, czy raczej nie. Zobaczcie, w ogólnej energii macie piękną kartę rydwanu, która jak najbardziej mówi o podróżach, więc być może zostaniecie tutaj zaproszeni do podróży, albo będzie potwierdzenie, że na przykład już tutaj powiedzmy jakieś miejsce zostało, powiem kolokwialnie, zaklepane, czy nie wiem, słuchajcie, w jakimś hotelu, w biurze podróży, czy na turnusie rehabilitacyjnym, ale rydwan też sugeruje przejęcie kontroli. Wy tutaj tak naprawdę jesteście w energii takich wygranych. Wiecie, co macie robić, wiecie, że to, co czynicie, ma sens i czujecie taką celowość, po prostu, tylko do pozazdroszczenia, skorpiony. Aż dobrze, że mam skorpiona w księżycu. A
Mój znak to byk, a ascendent w baranie. Ciekawe, jakie wy macie. Piszcie. Przychodzi do was przepiękny paź buław, którego bardzo lubię w tej talii. Nie tylko ze względu na walory estetyczne i kolorystyczne, ale kojarzy mi się on nie tylko z wiadomościami a propos wyjazdów, podróży, gier losowych i rozstrzygnięć czegoś, na czym wam zależy, ale on też jest osobą pełną wigoru, chęci do życia, do działania, do rozwoju, do nauki. Więc jest tutaj szansa na rozwój i na to, aby dodatkowe pieniądze zarobić, albo szansa na to, aby przeżyć fajną przygodę, wyjechać w piękne miejsce, wejść na wyższy poziom. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi 4 mieczy i ona z kolei jest związana z regeneracją bądź wyleczeniem i stąd mi między innymi przyszło do głowy to, że część z was może tutaj wybierać się do sanatorium, do spa, na wywczas, że tak powiem kolokwialnie. Ale też jest, słuchajcie, powiedziane, że relacja z osobami, które ostatnio średnio się odzywały, relacje z osobami, które ostatnio troszeczkę odpuszczały i nie do końca się starały, były bierne w tym kontakcie, to tu jest powiedziane, że może powrócić. Ktoś ku waszemu zaskoczeniu do was się odzywa, ale wy czujecie, że to wy macie tutaj kontrolę nad sytuacją i to nie jest tak, że ktoś wam się tutaj, słuchajcie, rzuca na szyję i wy przyjmujecie już od razu z otwartymi ramionami. Nie do końca, bo wy pokazujecie się jako 7 monet. Karta, która tutaj w tym przypadku mówi o takiej rozważności. Wy najpierw musicie się przyjrzeć danej sytuacji i danej osobie i zobaczyć, może powróciła, bo ma jakieś zamiary, bo czegoś od was chce. A może powróciła dlatego, że, czy w ogóle po prostu odezwała się, dlatego, że jej na was zależy i ostatnio były ciche dni, bo powiedzmy, nie miała czasu. 7 monet też pokazuje, że wy tutaj zastanawiacie się, czy przyjąć propozycję wyjazdu, rozwoju i dołączenia czegoś dodatkowego do waszego życia. W razie jest karta siły, karta mocy, która pokazuje lwa, ale słuchajcie, ona bardzo mi tutaj odpowiada do waszego znaku i do waszego czytania, bo chodzi o to, żeby działać tu i teraz, żeby podejmować ryzyko, żeby podkreślać też swój honor i to, że macie jakieś granice w relacjach, w których ktoś tutaj wraca i nagle sobie o was przypomniał, czy przypomniała. Karta siły mówi o tym, żeby z pewnością siebie i, że tak powiem, z dumą podchodzić do nowych wyzwań i nowych projektów, a nie ugrząść w takiej strefie komfortu i wykorzystać to, że macie mnóstwo energii w tym tygodniu, czy w ogóle w tym miesiącu. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta umiarkowania. Słuchajcie, tutaj tak przewrotnie, ale ta karta pasuje mi do 4 mieczy. Chodzi właśnie o to, żeby nie odpuścić i żeby pewna sytuacja nie uciekła, pewna szansa nie uciekła wam sprzed nosów. Też jest powiedziane, że im dłużej się czemuś przyglądacie i zwlekacie z odpowiedzią czy z decyzją, tym później trudniej będzie wam się do czegoś zmobilizować. Też jest powiedziane, że warto brać urlop zdrowotny po to, żeby gdzieś się podregenerować albo żeby mieć czas na przykład jakieś swoje hobby lub coś, co jest waszym takim dopełniającym zawodem czy hobby. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.